Na Wenus znaleziono ślady życia. Taka sensacyjna wiadomość obiegła świat we wrześniu 2020 roku. Powodem były doniesienia o odkryciu w atmosferze tej planety fosforowodoru. W tym programie przyjrzymy się bliżej badaniom, które stały się podstawą tych rewelacji. Zapraszamy na Astronarium. Czym właściwie jest fosforowodór i dlaczego wiadomość o jego potencjalnej obecności na Wenus wywołała tak wielkie poruszenie? Fosforowodór, zwany inaczej fosfiną, to nieorganiczny związek zbudowany z jednego atomu fosforu i 3 atomów wodoru. W praktyce jest stosowany na przykład w rolnictwie jako środek owadobójczy. Co w nim w takim razie niezwykłego? Otóż na Ziemi jedynym naturalnym źródłem fosforowodoru, o jakim wiemy, są organizmy żywe, konkretnie niektóre gatunki bakterii. Czy w takim razie na Wenus także możemy się ich spodziewać? Problem w tym, że choć Wenus bywa nazywana siostrzaną planetą Ziemi, warunki na jej powierzchni są skrajnie nieprzyjazne dla życia. Temperatura przekraczająca 400 stopni Celsjusza, niemal zupełny brak wody i ogromne ciśnienie. Okazuje się jednak, że na wysokości kilkudziesięciu kilometrów ciśnienie i temperatura mogą być zbliżone do tych na powierzchni Ziemi. Byłoby więc całkiem przyjemnie, gdyby nie chmury stężonego kwasu siarkowego. Czy w takich warunkach byłyby w stanie przetrwać jakieś prymitywne organizmy produkujące na przykład fosfinę? I czy życie na Wenus przeniosło się w chmury po tym, gdy na powierzchni zapanowało klimatyczne piekło? Przekonajmy się, jak mogą brzmieć odpowiedzi na te pytania. ALMA. Jedno z najbardziej zaawansowanych obserwatoriów astronomicznych na świecie. Sieć kilkudziesięciu połączonych radioteleskopów jest położona na płaskowyżu w Andach, 5000 metrów nad poziomem morza. Wyjątkowe warunki panujące w tym miejscu pozwalają odbierać sygnały na falach milimetrowych i submilimetrowych. To właśnie obserwacje teleskopami ALMA wykorzystał międzynarodowy zespół, który ogłosił odkrycie potencjalnych śladów życia na Wenus. Wśród autorów tej pracy znalazł się dr Janusz Pętkowski. To polski astrobiolog pracujący na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Zajmował się ustaleniem, czy fosforowodór na Wenus mógłby mieć jakieś niebiologiczne pochodzenie. Jak mówi, jest to bowiem związek, którego nikt się tam nie spodziewał. Na MIT zajmowaliśmy się fosfiną od bardzo wielu lat, czysto teoretycznie i to tylko w kontekście jej ewentualnych obserwacji na egzoplanetach, w atmosferach egzoplanet, czyli planet, które są w ogóle poza naszym układem słonecznym. Pani profesor Jane Greaves z Cardiff, z Uniwersytetu w Cardiff z kolei wycelowała 2 teleskopy, najpierw JCMT na Hawajach, w Wenus i ku jej absolutnemu zdziwieniu wykryła tam fosfinę, której tam zupełnie nie powinno być. Pani profesor Jane Greaves była w stanie zaobserwować jedną pojedynczą linię absorpcyjną fosfiny w milimetrowym przedziale spektrum. I oczywiście jest to pierwsza taka obserwacja, więc trzeba oczywiście wszystkie tego typu obserwacje powtórzyć. Byliśmy w stanie jeszcze raz potwierdzić występowanie tej linii absorpcyjnej używając teleskopu ALMA. No, czy jest to fosfina, to oczywiście też należy potwierdzić. My jesteśmy prawie przekonani, że rzeczywiście jest to rzeczywiście sygnał pochodzący od fosfiny.
No może być to oczywiście jakiś związek chemiczny, którego obecnie kompletnie nie znamy, ale jeżeli jest to nieznany związek chemiczny, a nie fosfina, byłoby to również bardzo ciekawe odkrycie. Byłoby to sugerowało, że mamy również do czynienia z jakąś ciekawą chemią w atmosferze Wenus, której wcześniej zupełnie nie znaliśmy. No dobrze, ale w jaki sposób mogłoby to wskazywać na istnienie życia na Wenus? Fosfina jest to w pewnym sensie na pierwszy rzut oka może się wydawać jako zupełnie prosty związek chemiczny, który jednak trudno wytwarza się w warunkach takich występujących na planetach skalistych. Fosfinę wykryto wcześniej, wiele dekad temu, w takich miejscach jak na przykład w atmosferze Jowisza czy Saturna. Na Ziemi fosfina jest produkowana tylko i wyłącznie przez beztlenowe organizmy żywe. Do dzisiaj nie wiadomo do końca, jakie geny, jakie enzymy i jakie szlaki biochemiczne u tych bakterii są odpowiedzialne za produkcję tej fosfiny. Wiemy natomiast, że rzeczywiście jest to gaz czy związek chemiczny, który jest produkowany przez takie beztlenowe organizmy żywe. Jest on również bardzo reaktywny. Czyli to nie jest tak, że fosfina może zostać produkowana na przykład 1 000 000 lat temu i ciągle siedzieć sobie w atmosferze bez jakiejkolwiek reakcji, czy bez jakiegokolwiek przereagowania, czy utlenienia do innych form związków fosforu. Musimy mieć do czynienia z jakimś procesem chemicznym, który ciągle tę fosfinę produkuje w sposób bardzo efektywny. Ciekawą rzeczą jest również to, gdzie ta fosfina została wykryta. My wiemy, że fosfinę widzimy, ten sygnał, na wysokości około 53 km, pomiędzy 53 km a 60 właśnie mniej więcej w tym rejonie tych chmur, gdzie temperatury są mniej więcej zdatne, czy takie korzystne dla występowania różnych skomplikowanych potencjalnie chemii, takiej jak życie by mogło mieć ewentualnie. Bo są temperatury w rejonie od 0 do 100 stopni, czy właściwie od 100 stopni poniżej w dolnych partiach tych chmur do 0 w górnych. I jeżeli wierzyć jeszcze dodatkowo naszym obserwacjom z teleskopu ALMA, to jest też ważna dodatkowa obserwacja, która sugeruje, że ta fosfina nie tylko jest tylko i wyłącznie w tym rejonie na wysokości chmur, ale również nie jest rozłożona równomiernie. Myśmy na pewno wykluczyli występowanie tej fosfiny na biegunach, a widzimy ją przeważnie w takim paśmie w rejonie tych średnich szerokości geograficznych. Więc mamy do czynienia z takimi bardzo dziwacznymi nieco obserwacjami i trzeba sobie jasno też zdać sprawę z tego, że nasza obserwacja fosfiny wpisuje się jako dodatkowy kolejna tajemnica tej planety, kolejna tajemnica Wenus. Te różne spekulacje, i tutaj trzeba jasno to bardzo właśnie stwierdzić, że jakiekolwiek hipotezy czy spekulacje na temat występowania życia na Wenus są na chwilę obecną tylko hipotezami, dlatego że to nie jest dowód ostateczny na występowanie życia, jest to tylko sygnał, którego się kompletnie nie spodziewaliśmy, gdzie jedną z hipotez, którą można jasno postawić i nie należy się wstydzić postawienia tej hipotezy, jest to, że to może być proces biochemiczny. Czy obecność fosforowodoru faktycznie mogłaby świadczyć o istnieniu życia na Wenus? Fosfina jest jedną z tak zwanych biosygnatur. Astronomowie posługują się nimi przy próbach poszukiwania życia, m.in. na odległych planetach pozasłonecznych. Jak mówi dr Ewa Niemczura z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, od pojedynczych biosygnatur do obecności życia wiedzie jednak daleka droga. Biosygnaturą jest dowolny obiekt, albo substancja, albo wzór, która wskazuje na to, że do ich powstania przyczyniło się w jakiś sposób życie. No i jeżeli w atmosferze planety widzimy molekuły, które według nas wskazują na to, że istnieje tam życie, no to możemy wnioskować, że na tej planecie życie mogło kiedyś istnieć albo może istnieć teraz. Taką podstawową molekułą jest molekuła tlenu, O2, albo jego pochodna, czyli ozon, O3. Jeżeli w atmosferze planety, w widmie planety widzimy tlen, no to już jest duży wskaźnik tego, że ten tlen powstał w procesach fotosyntezy. A wnioskujemy tak dlatego, że na Ziemi głównym źródłem tlenu jest fotosynteza. Ale to nie wystarczy. Tak naprawdę, jeżeli obserwujemy biosygnatury w atmosferach planet, to potrzebujemy ich więcej. Nie wystarczy nam tylko i wyłącznie tlen, bo zawsze ten tlen może powstawać pod wpływem czynników niebiologicznych, ale szukamy jeszcze innych biosygnatur i dopiero jeżeli mamy tych biosygnatur kilka i na powstanie tych biosygnatur mają wpływ głównie czynniki biologiczne, to rzeczywiście możemy stwierdzić, że na danej planecie być może jest życie. I teraz jeżeli obserwujemy w atmosferze planety tlen albo ozon,
to najlepiej by było, gdybyśmy obserwowali jeszcze metan. Bo to jest tak, że jeżeli mamy metan i tlen jednocześnie w atmosferze jakiegoś obiektu, no to one raczej długo nie przetrwają, szybko się rozpadną, po prostu bardzo łatwo biorą udział w reakcjach i szybko się rozpadają na inne czynniki. W związku z tym, jeżeli mamy atmosferę czysto metanową i dołożymy tam troszeczkę tlenu, to ten tlen szybko zniknie. I odwrotnie, jeżeli mamy atmosferę tlenową i włożymy tam troszeczkę metanu, no to ten metan też szybko zniknie i nie będziemy go obserwować. Natomiast jeżeli obserwujemy jednocześnie i tlen, albo ozon, i metan, to znaczy, że oprócz czynników niebiologicznych, które niekoniecznie muszą być bardzo wydajne, na powstanie tych molekuł i na utrzymanie ich w dużych ilościach w atmosferze mają wpływ właśnie czynniki biologiczne. Więc szukamy biosygnatur przynajmniej parami, a najlepiej jeszcze trójkami, bo najlepiej do tej dwójki, czyli do metanu i do tlenu, dołożyć jeszcze na przykład dwutlenek węgla. Tak naprawdę tych molekuł, które są związane w jakiś sposób z organizmami żywymi, czyli najczęściej są to produkty uboczne metabolizmu, ich jest naprawdę bardzo dużo. Najważniejsze molekuły to takie, które możemy obserwować, czyli takie, które zostawiają silny ślad w widmie planety. I tych molekuł już tak dużo nie ma. Natomiast oczywiście, gdybyśmy mieli bardzo dobre teleskopy, które obserwowałyby z bardzo dużą rozdzielczością, to wtedy moglibyśmy się pokusić o szukanie również tych mniej obfitych molekuł, ale również istotnych dla organizmów żywych. Jeżeli obserwujemy taką molekułę, która jest molekułą biosygnaturową, czyli może powstać w wyniku działania organizmów żywych, to zanim stwierdzimy na 100%, że ta molekuła rzeczywiście powstała w wyniku działania organizmów żywych, musimy wykluczyć wszystkie inne możliwości. Tak się teraz postępuje. Wszystkie inne możliwości, wszystkie inne drogi, które prowadzą do tego, żeby tej molekuły powstało trochę w atmosferze i żeby jej było na tyle dużo, żebyśmy mogli ją obserwować i żeby była na tyle trwała, żebyśmy mogli ją obserwować przez dłuższy czas. Więc to nie jest też takie proste, że jeżeli sobie zaobserwujemy, powiedzmy, fosfinę w atmosferze Wenus, to od razu wiemy, że to jest życie. I zresztą autorzy tej pracy, z tego co wiem, sprawdzili wszystkie inne możliwości, które mogłyby poprowadzić do tego, że w atmosferze Wenus będzie fosfina i będzie jej tyle, żeby ona była obserwowana. Fosfina w atmosferze Wenus mogłaby zatem być jedynie wskazówką co do możliwości istnienia życia. Kolejne pytanie to, w jaki sposób takie życie miałoby wyglądać? Co ciekawe, odpowiedzi możemy poszukiwać także na Ziemi. Warunki panujące na Wenus wydają się nam zabójcze, ale i na naszej planecie znajdziemy przykłady życia w miejscach, wydawałoby się, zupełnie do tego niezdatnych. Badaniem organizmów występujących w takich nieprzyjaznych środowiskach zajmują się biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich laboratoriach hodują niektóre gatunki tzw. ekstremofilii, bakterii, które upodobały sobie wyjątkowo trudne warunki do życia. Są takie charakterystyczne organizmy, dla mnie bardzo ciekawe, niesamowite tak naprawdę, które właśnie żyją w środowiskach, które dla nas są ekstremalne pod względem warunków. I przez lata te środowiska uważane były za środowiska jałowe, to znaczy pozbawione jakichkolwiek form życia. Wraz z postępem metod badań, z rozwojem szczególnie mikrobiologii okazało się, że absolutnie te środowiska nie są jałowe. Praktycznie rzadko kiedy można spotkać na Ziemi środowiska pozbawione jakiejkolwiek formy życia. I w tych środowiskach żyją ogólnie, można powiedzieć, organizmy ekstremalne, wśród których niewątpliwie dominują organizmy prokariotyczne, czyli pozbawione jądra komórkowego. Co to są za środowiska? To są środowiska na przykład skrajnie zasolone, o skrajnie niskim bądź skrajnie wysokim pH, środowiska o skrajnie wysokiej bądź niskiej temperaturze. Takim skrajnym środowiskiem są na przykład głębiny oceaniczne, zupełnie pozbawione światła, bardzo chłodna woda, z wyjątkiem pewnych rejonów, mianowicie kominów hydrotermalnych, gdzie ta temperatura gwałtownie wzrasta i z kolei jest bardzo wysoka. No i oczywiście są to środowiska związane z bardzo wysokimi wartościami ciśnienia hydrostatycznego. I to są środowiska, w których występują nasze ekstremofile, czyli organizmy, które mają zdolność funkcjonowania w tak trudnych warunkach. Mają dalece posunięte przystosowania, o których bardzo dużo już w tej chwili wiemy, i dzięki tym przystosowaniom w takich środowiskach się rozwijają. A czy wśród tych ekstremalnych bakterii znamy takie, które mogłyby produkować na przykład fosfinę? Cały problem
Obecnie to zainteresowanie z powstawaniem tego fosforowodoru właśnie polega na tym, które mikroorganizmy i w jakim procesie. I niestety na to pytanie nie mamy jeszcze odpowiedzi. Biologiczne powstawanie fosfiny, bo nie mówimy o tych innych mechanizmach, może być związane albo z bezpośrednią działalnością drobnoustrojów, bądź też jakby pośrednią. Z tym, że ta pośrednia chyba jest wykluczona w takich środowiskach jak na przykład Wenus, bo ona wiąże się z fermentacją materii organicznej przez drobnoustroje, a raczej w takich środowiskach chyba nie spodziewamy się dużej ilości materii organicznej, fermentacji, dzięki której te drobnoustroje zdobywają energię, ale produktem pośrednim są kwaśne produkty. I one w reakcji z jonami określonymi metali mogą doprowadzać do powstania fosfiny. Więc mało prawdopodobne chyba, abyśmy mówili o takim procesie. Natomiast raczej dane literaturowe mówią o tym, że być może chodzi o bezpośrednią działalność mikroorganizmów, które wprowadzają w reakcje chemiczne połączenia fosforu obecne w środowisku, dzięki czemu może powstawać fosfina. Ale sam szlak metaboliczny nie jest jak do tej pory poznany. Nie wiemy, w którym etapie tego cyklu ona powstaje, jakie znaczenie ma tak naprawdę ten proces dla drobnoustrojów, bo jeśli to drobnoustroje są źródłem takiej fosfiny, bo musimy pamiętać o tym, że jeśli drobnoustrój przeprowadza jakiś proces, to dlatego, że czerpie z niego jakąś korzyść. Żadne z nich nie są altruistami, nie dostarczają nam tej fosfiny, bo ona nam jest potrzebna, albo innych produktów. Natomiast jakąś korzyść muszą czerpać z tego procesu. Co to za proces? Dokładnie jeszcze niestety nie wiemy. Ekstremofile pokazują, że życie może się pojawić nawet w środowiskach, które wydają się kompletnie nieprzyjazne. Z drugiej strony warunki na Wenus są tak trudne, że nie przetrwałby tam żaden, nawet najbardziej ekstremalny organizm znany na Ziemi. Życie musiałoby tam przybrać zupełnie nieznaną nam postać. Zagadka fosforowodoru na Wenus może mieć jednak jeszcze inne wyjaśnienie. Dr Tomasz Kamiński przez kilka lat pracował na teleskopach ALMA w Chile, które posłużyły do poszukiwań fosfiny. Zajmował się między innymi identyfikowaniem molekuł znajdujących się w odległych obiektach astronomicznych. Jak mówi, jest to niezwykle skomplikowany proces i może być obarczony dużą dozą niepewności. Jeśli obserwujemy gaz, to widzimy, że świeci on tylko w danych długościach fali, czyli inaczej w konkretnych kolorach, i my takie znaczniki nazywamy liniami widmowymi. I one, okazuje się, bardzo dobrze nadają się do identyfikacji danej molekuły, nawet w obiektach, które są od nas bardzo daleko. Przy czym ważne jest, aby obserwować całą serię linii, aby móc jednoznacznie zidentyfikować daną molekułę w danym obiekcie. I teraz w przypadku fosfiny obliczenia kwantowe mechaniczne pokazują, że ma ona kilkanaście miliardów linii i to tylko w zakresie podczerwonym, czyli powyżej 2 mikronów. Na krótszych falach tych linii może być jeszcze więcej. I teraz spośród tych miliardów linii autorzy odkrycia fosfiny na Wenus wybrali tylko jeden znacznik. Ten znacznik znajduje się w zakresie submilimetrowym, który może być obserwowany tylko za pomocą teleskopów milimetrowych, submilimetrowych. I mimo, że Wenus jest bardzo silnym źródłem emisji na falach milimetrowych i submilimetrowych, to w tym przypadku paradoksalnie był problem w obserwacjach ALMA, ponieważ bardzo silne źródło powodowało powstawanie zakłóceń w obserwacjach. Autorzy znaleźli sposób dość niestandardowy, aby poprawić swoje obserwacje na te zakłócenia i wydobyć z szumu strukturę, którą wcześniej widzieli na teleskopie, który znajduje się na Hawajach. Więc mamy obserwację tej samej linii za pomocą 2 teleskopów. Pytanie, czy ta obserwowana struktura należy do fosfiny, wydaje mi się, wciąż otwarta. Tak jak fosfina ma kilkanaście miliardów linii w zakresie podczerwonym, tak inne molekuły w atmosferze Wenus, znane czy nieznane, również mają bardzo ogromną ilość linii w podczerwieni i w zakresie milimetrowym. I jest niezerowa szansa, że któraś z tych molekuł ma znacznik dokładnie na tej samej pozycji, co obserwowana struktura. I w astronomii przyjmuje się, że aby zidentyfikować
gaz molekularny albo daną molekułę w przestrzeni kosmicznej, obserwujemy kilka takich znaczników, przynajmniej 3. Dla przykładu, kiedy moja grupa ogłaszała odkrycie molekuły zawierającej radioaktywny glin-26, wymagano od nas obserwacji 4 znaczników, po to, abyśmy mieli absolutną pewność, że obserwujemy egzotyczną molekułę. W obiektach takich jak Jowisz i Saturn fosfinę obserwuje się wręcz rutynowo w innym zakresie długości fal, w podczerwieni, gdzie tych znaczników jest bardzo dużo i te znaczniki razem, te linie widmowe zlewają się w pasma i one są obserwowane bardzo łatwo w przypadku Jowisza i Saturna. Natomiast autorzy odkrycia fosfiny na Wenus nie mogli zrobić tych obserwacji, ponieważ przez długi okres teleskopy, które te obserwacje mogły wykonać, były zamknięte. Więc spodziewam się, że w najbliższej przyszłości takie obserwacje zostaną zrobione za pomocą teleskopów podczerwonych i usłyszymy, czy rzeczywiście odkrycie fosfiny się potwierdzi lub nie. Dziś już wiemy, że obserwacje w podczerwieni raczej nie potwierdziły obecności fosforowodoru w atmosferze Wenus. Pojawiły się także prace, które kwestionują samą detekcję fosfiny. Wskazują, że mogła ona być wynikiem błędnego opracowania danych z radioteleskopów. Z drugiej strony anteny sieci ALMA dostarczyły nowych badań Wenus, sugerujących obecność w jej atmosferze glicyny, ważnego budulca białek, a więc podstawowych cegiełek życia. To znowu pojedyncza, ale za to bardzo silna linia. Tym razem naukowy świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Siostrzana planeta Ziemi może zatem kryć jeszcze wiele sekretów czekających na wyjaśnienie. Co sądzić na temat fosforowodoru na Wenus? Ja nie podejmuję się odpowiedzi. Siłą nauki jest jednak właśnie to, że każde ważne odkrycie jest natychmiast weryfikowane, a to prowadzi do kolejnych odkryć. Autorzy pracy o fosfinie zwrócili światu uwagę, że wenusjańskie życie mogło uciec wysoko w atmosferę i tylko dalsze badania będą w stanie udzielić nam odpowiedzi, co tak naprawdę się tam kryje. My także przyjrzymy się jeszcze bliżej siostrzanej planecie naszej Ziemi, ale to już temat na osobny odcinek Astronarium. Dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia.